Dzień dobry. Witajcie na kanale Biegam po wsi. I jesteśmy na wsi. Tutaj trzeba uważać, bo jest piwnica. Ale na pewno jesteśmy w wiejskim domku, w którym w pierwszym pokoju, który rzucił się nam w oczy, mamy łóżko stare, z tych takich krótszych. Widzę baterię Long Life i tu różne medykamenty, między innymi, albo jakieś inne płyny. Ja sobie wejdę pierwszy. No, dobrze, masz ten przywilej. No nie będę się tutaj cisła. No ja rozumiem. A tutaj jest takie fajne łóżko stare. Jakie stareńkie łóżko. No jest bardzo ładne. Ale takie zbite, proste, nie? Tak, Proste wiejskie życie. po prostu zwykłe, proste życie. Jeju, ja to pamiętam. To była taka, to się wycinało i można było zrobić po prostu samochód z tego, taki papierowy. Tak, tak. Pamiętam to. O kurczę, no to powiem Ci, że artefakt naprawdę przedni. Tam jeszcze są kolejne samochody, czyli można było taką Warszawa, Monte Carlo. To słuchawki. Słuchawka. No powiem Ci, to jest taki stary komin z piec tutaj. Ale patrz to, patrz. Cóż to? Tu kobieta była. Patrz jakie lakiery. Czy kobieta też tu Ale musiała mieszkać? czerwone. Rozumiesz? Rozumiem. I baterie. Znowu. Ale lubię czerwone. Ja na przykład nie lubię u siebie czerwonego koloru, ale u innych mi się bardzo podoba. No powiem Ci, no jak Jest ja taki był kobietą, kobiecy. to może na czerwoną by sobie nie malował. To też zależy, bo na przykład jak są takie kolory typu, że ktoś jest, jakaś kobieta jest brunetką, to czerwony tak, jak jest blondynką, to czerwony tak, ale na przykład jak są jakieś kolory pomiędzy, to na przykład, nie wiem, ruda chyba w czerwonym źle wygląda. Ty się bardzo znasz, widzę na No lakierach. nie wiem. Chciałem zabłysnąć. No właśnie, Przepraszam. Chyba wyjdę. To tutaj mnóstwo jest rzeczy, a ja o, ile tych rzepów jest, słuchajcie, patrzcie, ile rzepów. Dobra, tyle rzepów, muszę to wszystko pozrzucać. Oj, no mnóstwo rzepów, nie wiem jak sobie tym damy radę. Trochę tu naśmieciłem, wybaczcie, wybacz duchu domu. Oj, no to wchodzimy. Wow, Zobacz jak to pięknie. wow, prawdziwa kuchnia z tamtych lat. Prawdziwy wiejski domek. Wiejski domek. Zobacz, jaka piękna kuchnia. O kurczę, niebieski piec. Zobacz jak pięknie ten sufit wygląda. Ale piękny dom. I taka lampa. Tak, Pan domu wieszał beret. i beret jest. Takie wysokie drzwi. Ale to ładnie wygląda. I te drzwi też są niesamowite. Ale wieje. I zobacz tutaj, ta kuchenka jest na gaz. Tu pod spodem najpewniej była butla. Zerkniemy, czy jeszcze jest butla. Nie no, Nie. byśmy ją widzieli. ale na pewno była tutaj... A cóż to? Dzwonek to był. Myślisz? Nie, to jest chyba z czegoś czubek, wiesz? Możliwe. Odpalę sobie teraz już lampę, żeby wam troszkę to dokładniej pokazać. Tu mamy taką kuchenkę i czajnik. Delikatnie to tak zamknę. O. Tak. I powolutku sobie będziemy szli dalej. Biorąc pod uwagę, że no jest tu piwnica, więc najpewniej jeżeli byłyby jakieś problemy z podłogą, no to trzeba bardzo uważać. Ale to są
to jest taka nie pod całością ta piwnica, wiesz? Czyli taka forma ziemianki znowu może być tak, jak to kiedyś już mieliśmy, prawda? Ale wiesz co? Te łóżko metalowe i zobacz jaka piękna taka tutaj, jak to się nazywa, kilim taki. Z motywami, tak, z motywami takimi leśnymi. Ale to ładnie wygląda. I ktoś tutaj spał. O, ojej, uważaj, żeby się nic nie stało. Nie, mnie się nic nie stanie. I tutaj mamy jeszcze obuwie mieszkańca ze skarpetami wsadzonymi. Ale wiatr wieje. O! I tu mamy na tym stole, na tym stoliku obraz Matki Boskiej. Zobaczcie, ale to wygląda. Taki troszkę wypłowiały. Ale przepięknie to wygląda, naprawdę. Te korniki tutaj zjadły to drewno. O, i zegar. Zegarek, taki budzik. Za chwilę zapytam. No, Tutaj jest przybity w ramie okna jest przybity gwoździem guzik. tak? I czemu to służy? Szczerze, nie wiem. Nie mam pojęcia, do czego mogłoby to służyć. Ale zobacz, ile tu jest zegarków, takich budzików małych na podłodze. Widzisz? No, Tego mnóstwo tu jest. takie same. Tak. Nieźle to wygląda. Też jest jakiś zegar, wiesz. Tak, właśnie widziałem go przed chwilą. A tutaj jest kubek, z którego najpewniej Tutaj też, tylko że się zmieszczył. pił pan domu, albo pani domu, bo kobieta tutaj też mieszkała, bo jest to dosyć sporych rozmiarów. O, ktoś był wagą. Taki znak zodiaku. Nożyczki. Zobaczcie. Nożyczki nie aż takie stare, wiesz, zardzewiałe. Może zamawiało, ale I takie gazety takie z programami i krzyżówki. tak. I tutaj. O! Ojej. To podniesiemy. Podniesiemy. Piękny krzyżyk. Bardzo podobny. Miałem kiedyś na pierwszym mieszkaniu, jak z rodzicami mieszkałem. Wisiał nad drzwiami. I tutaj, muszę uważać na to szkło, ale tutaj jest kalendarz z sierpnia 2011 roku i różaniec. Taki bardzo wytarty, nazwijmy to wymodlony różaniec. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze na tą kuchenkę. Na pewno ogrzewali się węglem, drewnem, bo jeszcze tutaj jest drewno przygotowane, jak zobaczycie. A tam chyba się piekło coś, to jest taki piec po prostu, piekarnik, tak mi się wydaje. Tu mamy jeszcze... Ale tu jest miejsce, gdzie można było się położyć z kołdrą. No? Naprawdę? Pokaż. Tutaj takie graciarnie, ale normalnie za piec można było Za wziąć piecek kołdrę, taki. Tak. Wow. Tutaj było zawsze cieplutko. Czyli tutaj można było się położyć na piecu No. i sobie tam spać. No powiem Ci, niesamowite to jest miejsce. Niesamowite. Tutaj zobacz, jeszcze jest, suszy się na piecu. Ręcznik. Ręcznik. Widziałam. Ile to już lat on się suszy. I ta farba odpadająca.
No przepiękne to jest naprawdę. Pójdziemy sobie w tamtym kierunku. A tutaj jeszcze jest sól. To widzieliśmy takie coś u Franciszków w domu, że właśnie można było sól sobie brać. Przy kuchni, jak gotowali? Tak. I od razu wrzucać sobie tutaj, gotując potrawy. Pewnie skromne, ale na pewno pyszne. Bo wiejskie jedzenie ma to do siebie, że jest zawsze pyszne. O, tu jest pajęczyna. Tu bardzo mało osób wchodziło. Wejdźmy sobie do następnego pomieszczenia, w którym jest ładny żyrandol. Charakterystyczny, jak na tamte czasy. Mamy czasopisma z 1987 roku. Radioelektronik. Radioelektronik. Zobaczcie. Dużo jest tutaj opakowań po trutkach na szczury, po trutce na szczury. Najprawdopodobniej mieli z tym problem. O, tutaj mamy kasetę magnetofonową. Dwie nawet kasety magnetofonowe. Zobaczcie, co tutaj jest nagrane. Nie potrafię odczytać, ale kaseta magnetofonowa. Tutaj następna kaseta magnetofonowa. Może tu się da coś odczytać, ale też nie. Zobaczcie tutaj obraz Jezusa. Czy elementy religijne po prostu. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Też wypłowiały. To świadczy o tym, że bardzo dawno temu tu nikt nie mieszkał. A tam, zobaczcie, znowu nakrycie głowy pana domu najpewniej i krzyż kolejny. Bardzo podobny, a może i nawet taki sam, jak tamten, który leżał na ziemi. Odłożymy go tutaj z powrotem. I miernik o elektryczności. Można mierzyć napięcie, ampery, wolty, natężenie. O! No i tutaj mamy podręcznik grzybiarza. A co tutaj jest? Wow! Tu mamy w kopercie sianko na świąteczny stół. Zajrzymy sobie do środka. Zobaczymy, czy jest tam sianko na świąteczny. Tak! Tu jest sianko na świąteczny stół. Wow! Ale piękne. Sianko na świąteczny stół. Zobacz. Patrz. Sianko na świąteczny stół. Tak. Ale robi wrażenie, że to sianko tutaj w środku jest. Patrzcie. Widzicie? Trochę się teraz wzruszyłem. A tu jest mnóstwo kaset magnetofonowych na całej podłodze. Te dwie, co znaleźliśmy, to są takie tak zwane piraty. Ale tutaj oprócz piratów jest też największe przeboje na akordeonie. Widzicie? Największe przeboje na akordeonie. Pamiętasz takie zapałki? Bo ja nie. Ator. Ale zapałki. Dariuszu. Rajskie wesele. Pikantne piosenki, przyśpiewki. Taka kaseta. Zobacz. Widzisz? Kurczę, jakie ładne małżeństwo. A tu mamy znowu... wow! Koncert noworoczny Straussa. Ale przegrany.
Spiracony. W telewizji go odtwarzają Tak. co roku, bo co roku organizują te koncerty. Super, naprawdę. Ale po prostu ludzie, pan, Tak. po prostu lubili, Wow, tu znowu krzyżyk leży na lubili ziemi. muzykę. Patrz, bańki. Widzisz, bańki stawiali? O, bańki. No. Też go odłożymy. Tu na górę. I bańki, tak? To są bańki tutaj te. Dużo tego tutaj jest, tych baniek. No bo bańek musisz postawić kilka, no to nie wiesz, nie stawiasz jednej bańki, nie? No tak. O kurczę. Patrz co tutaj jest. No bo zrobiłam zdjęcie klasyka. A, nie widziałem tego, no klasyka. Henryk Sienkiewicz. Ogniem i mieczem. Nie chcę w tych rzeczach chodzić. I tu są te zapałki, tak? No, Bezpieczne, ale one są napisane, że jest bezpieczne. pewnie. I tutaj, nie chcę tego tak podeptać, ale tu mamy takie małe radyjko firmy Ritz. Takie małe radyjko. Widzicie? Bardzo ładne. Stawimy sobie tutaj. O, to znam. To są te z tygrysem. Maść? Nie, z tygrysem te takie, te wiesz. Tak, taka seria była. Miałem takiego wujka, który on zbierał to i miał mnóstwo tych z tygrysem, bo to są takie wojenne po prostu. Z kolei mój tata zbierał radioelektronika. Tak? No właśnie tam widziałem, że jest to zbierał. radioelektronika. Czyli twój tata się interesował radioelektroniką po prostu, No tak? interesował się, miał taki moment, że to prenumerował. No, lepiej to niż astrologią, tak? On, znaczy się właśnie nie wiem. Nie wiesz co lepiej. Ale tu mamy mapę. Bo mój tata wszystko co rozłożył, to nigdy już nie pospadał, wiesz? Aha, Mimo tych książek. Tu mamy Polska. mapę. Podlasie i Lubelszczyzna. Może by coś ugotować? pokaż. A co byś stąd ugotowała? Ja wiem, że wszystko potrafisz gotować, ale może No nie akurat... wszystko właśnie. Dania główne i dodatki. A jest coś wegetariańskiego? Nie wiem, wieprzowina, składniki, Wieprzowina, filety no z to nie jest dzika, wegetariańskie. duszony szczupak, no szczupaka też trudno. Filety z dzika, kaczka po białowiesku, niestety. Kiełbasa, No to nie wiem, co tutaj... puszczańska zapiekanka z grzybami. O! Może to. Zrobimy sobie zdjęcie, Dobra. może coś skorzystamy. Podlasie i Lubelszczyzna, bo jesteśmy w tych terenach, No, więc to jest z takimi daniami regionalnymi. regionalnym, z grzybami, a jest teraz sezon na grzyby. Prawda? Tak. Wiesz co? Powiem ci, no, magiczny dom, magiczne gospodarstwo. O, wow! Tu jest domino. Zobaczcie. Domino. O. Jakiś patyk. Fajne są te drzwi. One są takie otwierane, dwuskrzydłowe. Podobają mi się takie drzwi. Tutaj ubrania i czapka taka jest. Widzicie? Zobaczcie. I damskie, i męskie ubrania. Można sobie zobaczyć. O, tam jest akurat wata i jakaś mysz tam sobie zrobiła legowisko, bo widzę odchody. O, a tu mamy żelazko. O kurczę. Jedno takie z lat 70. Zobaczcie, takie lata 70. A drugie troszkę starsze. Takie tego typu, ale nie jakoś bardzo stare. Ale są. A tutaj nie wiem co to jest, ale postaram się tu przejść.
Tutaj mamy taki sprzęt z takimi kluczykami. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Ale no wygląda to dosyć ciekawie. Może coś do maszyny? Do szycia? Tak też może być. Zobacz, muszę brać, znalazłam w Ewangelii według świętego Łukasza w oprawce. Aha. Widzisz, jak ktoś dbał? No i odchody to są szczury. No tak, to jest szczurze odchodu. Oni tu mieli problem ze szczurami, bo mnóstwo jest trutki na szczury opakowań. No. Więc może faktycznie... Wiesz co, to jest i zaraz obok pamiętniki Fanny Hill. Wow! Także no mamy Znam tą rozbieżności. książkę. Znam tą książkę. Pamiętam, powiem, że mam teraz tą książką takie, no powiedzmy, pierwsze doświadczenie erotyczne. W sensie, nie, źle to powiedziałem. Źle to powiedziałem, nie. Bardzo to źle Nie, zabrzmiało. ja wiem, że to źle zabrzmiało, ale to nie chodzi o to, ja to źle ubrałem słowa. Wiesz, o co chodzi? Że moja mama... Już tego nie wyprostujesz. Nie, ale wiesz, ja mogę się wytłumaczyć. Wiesz, o co chodzi, nie? Nie tłumacz się. Ja Już się wytłumaczę. Co zostało powiedziane, to już wszyscy żeśmy słyszeli. No dobrze, ale nie chodzi o to, ja źle ująłem. Moja mama miała taką książkę w biblioteczce i to była tak zwana księga zakazana. Ona była gdzieś tam schowana, nie wolno było jej tak, że tak powiem, małemu dziecku, co ma to sens, ruszać, tak? Ale jak mama wychodziła na zakupy, ja zostawałem sam w domu na przykład, to często sięgałem po tą książkę i czytałem pamiętniki Fanny Hill. To jest moje po prostu dzieciństwo, tak? Fajnie. No, wiesz co? Edukacja. Wiesz co, u mnie też ta książka była, ale nie, że kupiona, tylko chyba ktoś pożyczał ją, żeby ją przeczytać, wiesz, bo ona się tak pojawiła i nie miałam okazji jej czytać, ale w szkole wszyscy czytali. Rozumiem. No, powiem Ci, na mnie zrobiła wrażenie, aczkolwiek teraz po latach wiem, że no powiedzmy, no taki klasyk, no. No. Ja już może więcej nie będę mówił o tej książce. To nie, ja myślę, że już nie. Ale widziałeś No. to? Cóż Jaki to? to jest pieniądz? Wow! Tu jest, weź, bo ja O nie mam rękawiczek, kurczę. 500 zł. 500 złotych z... Odwróćmy. Kościuszko. 500 złotych. No. No, powiem Ci, jakbyś to odsunęła troszeczkę tą lampkę Twoją. Zobaczmy. 500 złotych. Narodowy Bank Polski. Proszę, oddaję. Oddaję. No tutaj leżały, więc Okej. tutaj je zostawiam. Oddaję. A tu mamy co? Co my tu mamy? Jeszcze jakiś obrazek może. A nie, to jest tylko takie coś na obrazek. Jak to nasz kolega Łukasz kiedyś mi powiedział, jakby tak dokładnie centymetr po centymetrze przeszukać, to na pewno byśmy znaleźli niemiecki hełm. Ale nie tutaj. Bo jesteśmy na terenach typowo polskich. Tutaj tak naprawdę, no, można powiedzieć, Polska była od dawna, tak? Ale ten banknot wymiata. Oj tak. O kurczę. Mundur. Mamy mundur. I co my tu mamy? Czy to jest wojskowy mundur? Czy co to jest za mundur? Tu mamy spodnie z tego munduru. Zobaczcie. A tu leży mundur. I to jest mundur. Nie wiem czego. Też nie. Co to jest? Więc może uda się. Może wy wiecie. Ja zawsze liczę
że ktoś się znajdzie taki, co będzie wiedział, co to jest za uniform. Zawsze się ktoś znajduje, taka prawda. Zawsze. Zawsze możemy liczyć na to, że ktoś nam to powie. Znaczy ja powiem Ci tak, że my mamy bardzo inteligentnych widzów. Można powiedzieć nieskromnie przyjaciół kanału. To jest jakaś klamerka z paska. Może też ma znaczenie. Co my tutaj jeszcze mamy? Jest jakiś kalendarz, ale po prostu kalendarz. Dobra. Słuchajcie, moi mili, teraz spróbujemy zejść do piwnicy. Rzadko do niej schodzimy, bo bywa, że nie ma możliwości. Ale teraz może się nadarzy. Piwnica jest tu. Troszkę zwiększymy. Tak. Dobra, jest w stanie na zewnątrz Spróbujemy. Dobra, jakby co. No bo tam może być różnie, tak? Tu postaram się to jakoś cofnąć, żeby to nie przeszkadzało, wiesz? Okej. No i spróbuję zejść. Tutaj, w tym miejscu napoje pan domu i pani domu sobie składowali, żeby były chłodniejsze, czyli była odpowiednia temperatura. Po prostu. A tu, to jest taka piwniczka, to jest po prostu. Piwniczka, zobaczcie. Tak to wygląda. Dobra, to wychodzimy. O tak. O, to jest po prostu piwniczka, wiesz? Musimy zobaczyć pomieszczenia gospodarcze. Dobra, jasne. Tu zrobimy tak, żeby... O, profilaktycznie. Na przyszłych eksploratorów, jeśli się zdarzą. Więc kiedy my dotrzemy do domu? Nie wiem. My co chwilę się będziemy A zatrzymywać. cóż to jest? Obrazek. Tam też są jakieś naszczury. Wyobrażam sobie, że w tej szklaneczce mieszał sobie herbatę. Tak? Jakieś lusterka. Z tym. No tak mu pewnie było. Fiolek. Kurczę. No dużo tego jest. A nie są to jakieś leki... a to są farby, wydaje mi się. Mogą to być farby. Co Nie, ty bo to sądzisz? jest z polfy, więc to musi być leki. Ale nie są to leki na przykład Może dla zwierząt? dla to jest, zwierząt, co? no. Tak sobie pomyślałem, że właśnie mogłyby to być dla zwierząt leki. Tu nie wiem, co to jest. Jakaś elektronika. No zobaczymy. Może akurat ktoś będzie wiedział. Popatrz, Co? to jest nieprawdopodobne, patrz. Cóż? Patrz w masz? tym worku. Co? Wow, tego jest mnóstwo. Mnóstwo. No ale co to może być? Nie wiem, tutaj też jest całe pudła. To są jakieś leki? Jak to się nazywa w ogóle? Może to są jakieś szczepionki? Dla zwierząt, wiesz? Tisercin. Disercin, to są tabletki. No ale tego jest mnóstwo. Do 2006 ważne. No nic, my sobie to sprawdzimy. I zobaczymy. No. No badamy to. Jest to... O, tu są listy. Tam, ale... Nie, to są zeszyty po prostu szkolne. To są zeszyty szkolne. Matematyka. I... O kurczę.
Słuchajcie, wiem, że większość mnie rozwali za to. Będą w komentarzach wieszać psy na mnie, czy inne historie, ale mimo wszystko ja wam to przeczytam. Obecnie jestem na rencie. Nie chciałbym dyskutować z lekarzami, ale choroba moja inna jest. Stwierdziłbym kilka. Mam chore nerwy. Nie znam tej sprawy, ale stwierdzam, że... I teraz uważaj, Ariel. Tisercin, tabletki. Jest to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, neuroleptyki, wskazania choroby psychicznej. Lekko zażywa to na worki. Depresja. Uspokajający lek. No nie wiem. Ja nie wiem czemu w takiej ilości. Trochę dużo tego tutaj. Dom mi się tak zaczął inaczej jawić. To znaczy? No nie wiem, to tak jakby ktoś dealował tymi lekami. Na ogromną skalę, to jest cały worek. Czyli można się tym tak naprawdę wstawić. Tego nie wiem, no myślę, że to... Nie mam pojęcia, ale... Niebezpiecznie dużo tego. Tam z tyłu to samo. I już tutaj chciałbym uczulić, że proszę do nas nie pisać w sprawie tej miejscówki. Bo nie damy namiaru na tę miejscówkę. Nawet na zamianę na opuszczony park jurajski. Całkiem możliwe, że tutaj jest sytuacja taka, że ktoś później mieszkał i to przechowywał i dealował tym. No jest taka szansa. No jedna osoba by przecież nie przechowywałaby tyle tego. Może dobrze by było stąd pójść już. Ale są przeterminowane, nikt po niej nie przyjdzie już. No tak, ale żeby się wstawić, to akurat może być coś przeterminowane. No tego nie wiem. Słuchajcie, byliśmy w przepięknym gospodarstwie pełnym tajemnicy. Nie wiem, różne rzeczy tu się mogły dziać. W każdym razie ten przekaz, ten list, który tam znaleźliśmy, nie był do kogoś. On był raczej takim wyduszeniem z siebie pewnych uczuć i pewnych trosk o własną osobę. Czasami dobrze jest coś napisać po prostu tak na kartce, żeby uzewnętrznić siebie dla siebie, po prostu. Matko, jak my wyglądamy. Pokazaliśmy ten list, bo uważam, że to nie jest list do jakiejś osoby, czy nie ma nazwisk, nie ma imion, adresów.
Ale mam wrażenie, że po latach jakimś cudem, no myśmy tutaj trafili na ten domek i jakimś cudem przeczytaliśmy ten list. Myślę, że patrząc na czas, być może ta osoba, która to napisała, nie wiedziała, że zwierza nam się. Po prostu. Ciężki był Ci ten list, bo to jeszcze teraz jak z tymi lekami to powiązałam. To... Ciężki. Słuchajcie, A jednocześnie słuchali muzyki. tak, byli obchodzili szczęśliwi. święta, Byli więc- szczęśliwi. To nie jest tak, że to był jakiś dom pozbawiony szczęścia. Może to do jakiegoś stopnia tam. No, każdy ma jakieś problemy. No. I jeden z mieszkańców miał takie. Wiesz. Myślę, że tak zakończymy ten film. Trzymajcie się. Hej. Cześć.